Witajcie moi drodzy, tutaj Sofii z Holistyka Studio. To już 6. tydzień naszej wspólnej podróży drogą artysty według książki Julie Cameron. W tym tygodniu, na tym etapie zaprasza ona nas do bardzo szczególnego spotkania, a mianowicie z obfitością. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o aspekt finansowy, o pieniądze, ale chodzi o nasze wewnętrzne poczucie dostatku, o taką świadomość, że życie stale nam daje, a my uczymy się z wdzięcznością przyjmować. Bo prawdziwa obfitość zaczyna się od jednego słowa – wdzięczność, pamiętajcie. I właśnie w tym rozdziale Julia Cameron pisze, że wielu z nas żyje z poczuciem, że musimy zasłużyć na to, co dostajemy. To jakby życie było rachunkiem do zapłacenia. Też tak podejrzewam macie, że często jest tak, że odmawiamy sobie pewnych rzeczy, no bo przecież to za drogie, albo ja po prostu nie zasługuję. Macie czasem takie przebłyski, bo ja na pewno miałam je, więc na pewno wiem, że to zdanie brzmi znajomo, więc większość z nas właśnie tak została wychowana w takim przekonaniu, że pieniądze trzeba ciężko zapracować, że bogactwo jest podejrzane, że pierwszy milion to trzeba ukraść, pieniądze szczęścia nie dają i nawet to, że duchowość i dobrobyt się wykluczają, to też często w dobie New Age często słyszymy. I ja też przez bardzo, bardzo długi czas żyłam w takich właśnie programach i starałam się je zhakować i myślę, że powoli mi się to udaje, bo wierzyłam, że żeby mieć, to trzeba coś poświęcić. Trzeba właśnie ciężko pracować, trzeba sobie odejmować, oszczędzać itd., że trzeba udowodnić taką swoją wartość, zasłużyć po prostu na to i że pieniądze są czymś, co trzeba kontrolować, a nie czymś, czym można sobie beztrosko tańczyć. I dopiero tak naprawdę całkiem niedawno zrozumiałam, że pieniądze są energią, tak jak wszystko w naszym życiu, i że one lubią taki właśnie przepływ, lubią ruch, radość i wdzięczność. Są jak taka woda, one nie lubią stagnacji, kiedy leżą właśnie gdzieś tylko w banku, gdzieś pod poduszką, one muszą być ciągle w ruchu. I na własnym przykładzie zaczęłam zauważać, że kiedy wydaję te pieniądze z intencją miłości, wdzięczności, lekkości, to one do mnie wracają pomnożone, czasem w różnych formach, z różnych niespodziewanych źródeł. I czasem nie zawsze tak od razu, tylko po jakimś czasie. I to jest jakieś takie dziwne synchroniczności, ale nagle mówię, kurczę, mam tyle, ile potrzebuję i jest to takie fajne. I czasami właśnie w postaci nie tyle pieniędzy, ale jakiejś nowej szansy, klienta, podróży, prezentu czy jakiegoś pomysłu. Więc pamiętajcie, że pieniądze często wracają w innych formach. I kiedy na przykład płacę rachunki, to czuję właśnie wdzięczność, że mogę sobie pozwolić zapłacić rachunki, że mogę z lekkością zapłacić za prąd, za wodę, za paliwo, za kredyt, za to, że mam dom, mam auto, które mnie zabiera w różne miejsca, mam pracę i że mogę sobie pozwolić, by dać komuś napiwek albo, nie wiem, wesprzeć jakąś akcję charytatywną, bo wiem, że to wszystko jest w przepływie i wiem, że i tak mam więcej niż wiele osób, które tak naprawdę jestem szczęściarą, bo i tak mam więcej niż większość ludzi na świecie. Nauczyłam się kochać pieniądze. One nie są zimne, nie są złe. Jest to energia czysta, która chce być w Twojej obecności.
jeśli ją oczywiście szanujesz i kochasz. Więc ja kocham swoje pieniążki i je bardzo szanuję i bardzo dziękuję za każdego dolarka i cencika. I ja myślę, że jeżeli tak będziemy podchodzić, to naprawdę, wierzcie mi, spróbujcie sobie zrobić taki eksperyment, a one wtedy będą płynąć pięknie. Julia też pisze, że luksus to nie jest kaprys, to duchowy akt wiary. I to zdanie bardzo zaczęłam sobie analizować, bo rzeczywiście prawdziwy luksus to nie zawsze oznacza złoto i diamenty, bo często luksusem jest właśnie cisza, taki święty spokój, taki spokojny właśnie poranek z kubkiem kawy na moim pięknym balkonie, albo taki moment, gdy chodzę boso po trawie i czuję słońce na twarzy, albo siedzę gdzieś na plaży i słyszę szum oceanu. Jestem wdzięczna, że mam słuch, mam węch, mam wzrok, mam wszystkie, mogę percepcyjnie doświadczać tego życia. Zresztą ja rano zawsze wstaję i dziękuję za kolejny dzień, kolejną możliwość zmian. Dla nas z mężem często, znaczy naszym największym luksusem są podróże, to są nasze takie inwestycje w nasz dobrostan, w nasze doświadczenia, w nasze życie, bo kochamy kolekcjonować wspomnienia, smaki, właśnie zapachy, zachody słońca. Ale luksusem jest też to, że mamy siebie, że mamy dom, mamy pracę, zdrowie, nasze kotki. Mamy siebie wzajemnie, więc to jest dla mnie wielki luksus, że potrafimy się cieszyć z małych rzeczy. Akurat obydwoje, już odkąd się znamy ponad 20 lat, zawsze tak było, że nie cieszyła mnie nigdy, nie wiem, jakaś droga torebka bardziej niż moment, kiedy mąż przyjdzie i mnie przytuli przy zachodzie słońca na balkonie, i to są właśnie moje takie luksusowe momenty i my potrafimy dziękować i być wdzięczni za takie momenty, bo ta wdzięczność utrzymuje w nas najwyższe wibracje, a obfitość przychodzi zawsze tam, gdzie jest wdzięczność. Więc bądźmy wdzięczni za każdą minutkę i chwilę w naszym życiu, bo nigdy nie wiemy, czy to może być nasza ostatnia godzina, nasz ostatni dzień, więc bądźmy wdzięczni i przeżywajmy każdy dzień z taką lekkością, radością, wdzięcznością. Tego Wam naprawdę życzę, bo ja tak właśnie robię codziennie. Julia pisze też, kiedy zaczynamy ufać, że wszechświat jest hojny, to stajemy się kanałem tej hojności. To znaczy, że nie musimy wszystkiego kontrolować. Nie musimy trzymać się kurczowo pieniędzy, ludzi, sytuacji, przedmiotów. Bo kiedy pozwalamy, by ten przepływ, to flow działało, to wtedy życie zaczyna nas bardzo miło zaskakiwać. Czyli kiedy oddajemy coś z serca, czy pieniądze, czy jakąś rzecz, której już nie używamy, żeby służyła komuś innemu, czyli robimy coś z serca, to pamiętajcie, że wtedy tworzymy miejsce na nowy przepływ. Bo jeżeli tak się trzymamy, no to nie ma co do nas przyjść, dlatego że nie ma już w nas miejsca. Rozumiecie? Dlatego ważna jest właśnie intencja, z jaką wydajemy te pieniądze. Czy robimy to z lęku? O Boże, nie mamy, to już ostatnie pieniądze wydałam. Czy z wdzięcznością i spokojem? Daję Ci, bo wiem, że to zaraz do mnie wróci. Pomyśl teraz przez chwilkę, jakie przekonania o pieniądzach nosisz w sobie od dziecka. Tak jak mówiłam wcześniej, jak ja miałam, to teraz sobie zamknij oczy i sobie pomyśl, co Ty nosisz o pieniądzach, co myślisz o pieniądzach. Kto nauczył Cię, że trzeba ciężko pracować, że bogactwo to grzech, że lepiej mieć mniej niż więcej. A teraz zapytaj się samego siebie, czy to naprawdę są Twoje przekonania, czy to są tylko nabyte, czy są to jakieś programy ze szkoły, z rodziny, z domu. Bo prawdziwa obfitość to
ten Twój wewnętrzny stan, a nie ilość pieniędzy na koncie. I Julia tutaj pokazuje parę takich codziennych praktyk wdzięczności, aby codziennie, każdego dnia zrobić sobie taką krótką, takie afirmacje, medytacje może w ten sposób. Kiedy spróbuj sobie w takiej sytuacji, kiedy wydajesz pieniądze, powiedzieć sobie w myślach, tak, dziękuję, że mogę sobie na Ciebie pozwolić. Dziękuję, że mogę, jeżeli coś kupujemy, dziękuję za to, że mogę pozwolić sobie płacić te rachunki. I zobaczycie, jaka magia się zadzieje, bo to wszystko zmienia, cały nasz mindset, bo energia, z którą dajemy, wraca w tej samej jakości albo pomnożona. I pamiętaj, że pieniądze lubią sprawiać Ci radość. One, jeżeli wykorzystujesz je w sytuacjach, ostatnio poradziłam takiej jednej dziewczynie, mówię, kup sobie coś fajnego tylko i wyłącznie dla siebie, coś, co sprawi Ci radość, bo często mamy tak, ja sobie tego nie kupię, a czemu sobie tego nie kupię? Bo podświadomie mamy, bo ja nie zasługuję na to, bo nie jestem wartościowa. Jesteś. Ty pracujesz, wydaj sobie czasem kup sobie jakiś drobiazg, coś głupiego nawet, coś niepraktycznego, co sprawi Ci radość, coś, co Cię rozpromienia. Bo pamiętajcie, że radość jest takim magnesem do obfitości. I to właśnie poradziłam. I ona mi później właśnie napisała, że kupiła sobie buty za $150. I ja mówię, ale super. I no właśnie o to chodzi, o to chodzi. I już podnosimy nasze wtedy wibracje. Chciałam Wam tu też zacytować parę takich fajnych zdań. Julia na przykład pisze, że Bóg nie skąpi swoim dzieciom, to my sami odmawiamy sobie obfitości. No, coś w tym też jest. Albo wdzięczność otwiera drzwi do przepływu, a narzekanie je zamyka. Też pomyślcie o tym, bo często zamiast my tylko narzekamy, nie mamy pieniędzy, zamiast wyjść z jakimś pomysłem, z jakąś kreacją i coś wymyślimy, że te pieniądze jednak przyjdą do nas. I teraz zróbmy taką afirmację obfitości. Spróbujmy na chwilę teraz zamknąć oczy, wziąć głęboki oddech i spróbuj powtarzać za mną albo w myślach, albo na głos. Otwieram się na przepływ obfitości w moim życiu. Jestem wdzięczna za to, co mam i z miłością przyjmuję więcej. Zasługuję na dobro, lekkość i bogactwo w każdej formie. Pieniądze, radość i miłość płyną do mnie swobodnie. Życie troszczy się o mnie, a ja ufam Jego hojności. Niech ten tydzień będzie czasem, w którym nauczysz się patrzeć na świat oczami wdzięczności. I to, proszę Państwa, moje drogie dziewczynki, bo wiem, że Was jest tu więcej, chciałabym, żebyście wyniosły z tego tygodnia, czyli spróbujcie z innej perspektywy troszeczkę patrzeć na obfitość, a z czasem zauważysz, jak wiele już masz, jak jesteś bardzo wspierana przez Wszechświat, bo obfitość to nie cel, to sposób bycia. I im częściej będziesz dziękować, tym więcej powodów do wdzięczności przyjdzie. Pamiętaj, zaufaj, że wszystko jest dobrze, otwierasz się na nowe z lekkością, przekazuj dalej te pieniądze, niech one płyną, niech ta obfitość, to nie chodzi tylko o pieniądze, wiecie, to chodzi też, nie wiem, podziel się uśmiechem, podziel się dobrym słowem, to wszystko do Ciebie wróci później. Powiedz komuś, idzie jakaś pani na ulicy, fajnie ubrana, ja tak zawsze robię, to powiedz jej, ale super stylówka, fajnie wyglądasz. Ona się uśmiechnie
zawsze mówi: oh my God, you make my day. I już się cieszy, i już z inną energią idzie. I potem tobie ktoś powie coś miłego. I naprawdę to tak płynie, tak. Chcę, żebyście się nauczyli, żeby to życie wam tak z lekkością i radością upływało, ale nie możecie rzeczywiście tak kurczowo się. Ja często rozdaję swoje rzeczy. Jak ktoś do mnie przychodzi i dziewczyna jakaś mówi: o, coś, to masz fajne, to masz fajne. Jeżeli wiem, że czegoś nie używam przez dłuższy czas, jeżeli to komuś innemu ma służyć, przekazuję dalej. I wtedy mamy tą równowagę. Chodzi o ten balans, tak? Żeby oddajesz i wtedy wraca. Tak to właśnie działa w życiu. Góra, dół, góra, dół. Pamiętajcie, linia EKG stała to jest stagnacja i to już jest koniec naszego istnienia, więc nie może tak być. Nie pozwólcie, żeby była linia stała, stagnacja, tylko cały czas ma płynąć jak taka fala, jak rzeka. Workbook będzie do pobrania na mojej stronie www.holistykastudio.com. Będzie to tydzień 6. Macie tam wszystkie po kolei tygodnie. Zapraszam do ściągnięcia wszystkich. I co, kochani, widzimy się za tydzień. Dzielcie się tym wideo, nie tylko tym, ale całym programem z innymi, ze znajomymi. Zapraszam do lajkowania, komentowania, zostawienia powiadomień, zaznaczenia tego dzwoneczka. I co? Do subskrypcji, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie. I do zobaczenia w takim razie za tydzień. Może mi się uda zrobić live'a w tygodniu, ale nie obiecuję, bo teraz mam dużo na głowie, ale się postaram. Do za tydzień, kochani. Dzisiaj było o odzyskiwaniu poczuciu obfitości. Buziaczki.